Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Fabrowski, profesjonalny gracz G2 Esports i dzisiaj tworzę dla Was poradnik, który odpowie na Wasze wszystkie pytania odnośnie jak zostać profesjonalnym graczem, jak trenować aima, jak zostać lepszym zawodnikiem ogólnie i po prostu jak być lepszym. Proste, prawda? Zaczniemy od ustawień ogólnych w Valorancie, bo myślę, że to jest bardzo ważna kwestia do poruszenia, gdyż dużo osób nie omówiło tych ustawień. One się różnią bardzo od CS-a, więc przejdźmy do nich, ja je szybko mówię. Pierwszą taką opcją, którą można zmienić, jest kolor podświetlenia wroga. Można zmienić go na czerwony, fioletowy bądź żółty. Ja preferuję czerwony, ale możecie po prostu ustawić wszystko. To wszystko jest odnośnie preferencji, prawda? Wchodzicie sobie, testujecie, na przykład lubicie grać na żółtych outline'ach, może lubicie grać na fioletowych outline'ach, a może po prostu na czerwony, które są defaultowe. Wejdźcie do gierki, potestujecie, zobaczycie, jak Wam lepiej siada na czerwonych, to grać na czerwonych, jak nie, to pozmieniajcie. Następnym takim ustawieniem bardzo ważnym w grze, szczególnie w Valorancie, jest czułość. Moja czułość ustawiona na 0,82, jest to przy 400 dpi, jest to bardzo wysoka czułość, znaczy nie może bardzo wysoka, ale taka jedna z wyższych, jeżeli chodzi o ustawienia czułości. To jest też opcja 100% preferencyjna. Wchodzicie sobie na strzelnicę, ruszacie myszką, patrzycie na przykład ile macie miejsca na podkładce, ile możecie na przykład, jakie możecie ruchy robić i od tego momentu dostosowujecie swoją, tak jakby tą czułość w gierce, prawda? Patrzycie, czy na przykład jak strzelacie, to czy nie robicie jakichś, na przykład może za mało ruchów robicie, więc musicie sobie zwiększyć tą czułość. A może jednak za dużo ruchów robicie i bardzo trzęsiecie celownikiem strzelać, to może po prostu zmniejszycie czułość, prawda? Musicie wejść, popróbować, możecie się sugerować pro-playerami, jednak ja bym nie ustawiałbym ustawień pro-playerów 1 w 1, tylko dlatego, że na przykład ktoś jest dobry. Zawsze musicie odnaleźć swoje ustawienia, które Wam będą pasować. Nie sugerujcie się nigdy kimś, po prostu znajdźcie znajdźcie swoją ziemię, na której dobrze stoicie i po prostu duście i trenujcie i nie zmieniajcie tych ustawień. Następnym ustawieniem ważnym jest mapa. Ja zostawiłem wszystko na defaultowo, jednak jeżeli chcecie, to możecie się po prostu pobawić, możecie sobie podtweakować różne te ustawienia, możecie zobaczyć, czy na przykład większy rozmiar mapy, minimapy Wam pasuje, może mniejszy, może przybliżenie większe. To tak jak mówię, te ogólne ustawienia to są po prostu wszystko preferencyjne. Wchodzicie na serwer, ustawiacie sobie wszystko. Jeżeli Wam coś nie pasuje, to sobie zmieniacie. Jeżeli Wam pasuje, to zostawiacie i nie zmieniacie, prawda? Przejdźmy do celownika teraz. To jest bardzo ważne ustawienie, ponieważ celownik, strzelamy w grze, prawda? Klik, klik, karabiny, hehe. Lecimy z celownikiem. Ja mam ustawioną kropkę. Nie musicie ustawiać kropki. Jeżeli chcecie ustawić kropkę, możecie ustawić kropkę, jeżeli Wam się ta kropka podoba. Proszę bardzo, jeżeli nie, zobaczcie, ile macie ustawień. Wchodzicie, tweakujecie sobie każde ustawienie, patrzycie, czy dany celownik Wam pasuje, czy nie. Jeżeli Wam pasuje i Wam się podoba i siedzą Wam mocarne heady, to go zostawiacie, trenujecie na nim. Jeżeli nie, to po prostu zmniejszacie sobie na przykład wielkość celownika bądź grubość kreski celownika. Możecie wszystko zrobić. Tak naprawdę możecie wszystko zrobić. Szukajcie to, co Wam odpowie najbardziej. Przechodząc do obrazu, limity FPS-ów to wszystko po prostu ustawcie na wyłączone. Pamiętajcie, gramy na 1920 x 1080, 16:9, pełny ekran, tak? Jakość grafiki, to jest bardzo ważne. Renderowanie wielowątkowe ustawiamy na włączone, ponieważ to pozwala naszemu procesorowi na tak jakby renderowanie, na używanie wszystkich wątków w naszym procesorze i po prostu daje nam to więcej FPS-ów. Ja akurat gram na wszystkich ustawieniach low, Wy nie musicie, prawda? Wszystko preferencyjnie, możecie sobie ustawić wszystko na wysokie i zobaczyć, jak Wam gierka się podoba. Jeżeli na przykład macie za mało FPS-ów albo macie słabego kompa, to preferuję po prostu dać sobie wszystko na nisko, winieta VSync wyłączone, tak samo tutaj. Możecie sobie tylko zostawić, zwiększyć przejrzystość, chociaż tutaj, tak jak mamy napisane, to dość zasobożerna funkcja, jednak spadek wartości FPS zauważyć tylko przy słabszym GPU. Tak jak tutaj mam napisane, możecie zostawić to na włączone. Jeżeli chodzi o dźwięk, to tutaj wiadomo, możecie sobie wszystko ustawić. No i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Dziękuję bardzo za oglądanie i w następnym odcinku widzimy się, gdzie omówię bronię. Bo!